Cześć kochani, tu Candymona. Dziś zapraszam Was na obiecany open box i zarazem test nowości paznokciowych z AliExpress. Wiem, że już się nie mogliście doczekać, więc jest w końcu, udało się go skończyć. Natomiast słuchajcie, ja nakupiłam ostatnio tak dużo tych rzeczy do paznokci, że musiałam je podzielić na kilka filmików i ten dzisiejszy będzie pierwszy, później się pojawią następne. Natomiast w tym filmiku będą m.in. lakiery, żele, pyłki i jakieś pojedyncze akcesoria do zdobień, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to koniecznie oglądajcie ten filmik. Natomiast na wstępie chciałam dodać, że standardowo, tak jak zawsze, linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie pod filmikiem. Należy go rozwinąć i tam będzie cała lista. Tak więc przechodzimy do pierwszego produktu. Zacznę od lakierów o nazwie Love Curry i ja tutaj sobie wybrałam 4 kolorki, takie powiedzmy, że dość standardowe, ponieważ chciałam, żeby one mogły mi służyć również jako podstawa do testowania tych kolejnych produktów, które będę pokazywała Wam w tym filmiku. I pierwszym kolorem, na który się zdecydowałam, jest czerń, ponieważ uważam, że większość pyłków bardzo dobrze się na tym kolorze prezentuje. Natomiast jeżeli chodzi o sam lakier, to konsystencja jest taka typowo kremowa, gęsta i lakier jest bardzo mocno napigmentowany, dlatego należy tutaj nakładać jak najcieńsze warstwy, ponieważ ostatnio już robiłam Wam filmik o tym, dlaczego lakier się marszczy i tam też zwracałam uwagę na to, że zwłaszcza przy tak mocno napigmentowanych lakierach należy nakładać cieniuteńkie warstwy, więc tutaj po nałożeniu pierwszej warstwy były jeszcze dość spore prześwity, ale jak widzicie, kiedy nałożyłam drugą, no to mamy już 100% krycia, więc uważam, że pigmentacja jest naprawdę bardzo dobra. Kolejny kolor jest beżowy i w tym przypadku powiedziałabym, że jest on odrobinkę mniej kryjący. Moim zdaniem, aby uzyskać takie naprawdę 100% krycie, na paznokciach będzie najprawdopodobniej trzeba nałożyć 3 warstwy, chociaż tutaj na wzorniku również 2 warstwy wystarczyły. Trzecim kolorem jest taki piękny, chłodny fiolet i powiedziałabym, że krycie jest bardzo zbliżone do koloru czarnego, więc myślę, że 2 warstwy tutaj będą wystarczające. No i ostatni jest kolor biały, który również ma bardzo fajną taką kremową formułę i dobrą pigmentację, co przy białych lakierach powiem Wam, że jest stosunkowo rzadkie, ponieważ często te lakiery dość słabo kryją, ale tutaj jest naprawdę nieźle i też myślę, że 2 warstwy wystarczą. Muszę tutaj zwrócić uwagę tylko na jeden minusik, ponieważ jak widzicie butelki są naprawdę bardzo ładne, eleganckie, ale mają oznaczenie koloru tylko i wyłącznie na górze i jest to oznaczenie w postaci numeru, które tak naprawdę niezbyt wiele nam mówi. Musielibyśmy mieć osobne wzorniki gdzieś z boku, dlatego ja tutaj bym radziła od razu zakupić sobie takie specjalne wzorniczki, które nakłada się na szyjkę butelki, ponieważ dzięki nim nie musimy szukać, co to jest za numer, tylko od razu widzimy kolor i sięgamy po tę butelkę, której potrzebujemy. Ja jak widzicie mam 2 rodzaje takich wzorników. Pierwsze są takie standardowe, wyglądają jak taki tips przyklejony do kółeczka, natomiast drugie są w kształcie takich uroczych kokardek i powiem Wam, że te wzorniki naprawdę uwielbiam, pomimo tego, że dość ciężko się je maluje, no bo wiadomo, że to nie jest taki idealnie równy kształt jak w przypadku tipsa, ale za to wyglądają naprawdę słodko. Zamówiłam sobie również takie pyłki, które przychodzą nam od razu zapakowane w pudełeczka z przegródkami i każde takie pudełeczko ma 12 przegródek. Myślę, że zaczniemy sobie tutaj od tego z tymi jaśniejszymi pyłkami i już tutaj od spodu zerkając widać, że one opalizują na różne kolory. Natomiast jeżeli chodzi o ilość tych pyłków w poszczególnych przegródkach, no to nie jest ona zbyt powalająca, ponieważ myślę, że jest to mniej więcej 1/3 tej przegródki jedynie zapełniona tym pyłkiem, w niektórych odrobinkę więcej, ale no nie jest to zbyt duża ilość, nie oszukujmy się. Jednak biorąc pod uwagę cenę, czyli $1,5, to myślę, że jest to i tak naprawdę opłacalny zakup. I ja tutaj teraz przetestuję te pyłki, wszystkie po kolei na różnych kolorach, żebyście zobaczyli, jak się prezentują. Pyłki postanowiłam zaaplikować pacynką, ponieważ tak jest mi najwygodniej. I jeżeli chodzi o pyłek numer 1, ponieważ tutaj wcześniej Wam o tym nie powiedziałam, ale na tych plastikowych pojemniczkach są takie malusieńkie numerki. No i teraz możecie zobaczyć, jak wygląda ta jedyneczka. Moim zdaniem na kolorze białym prezentuje się po prostu pięknie, ponieważ opalizuje na taki różowo-niebiesko-złoty kolor. 2 dla odmiany totalnie mi się na kolorze białym nie podoba, bo wygląda dziwnie żółto, na fiolecie też jakoś średnio, natomiast na czerni to jest dopiero kosmos.
Tak, dokładnie kosmos. Kojarzy mi się to właśnie z takim pięknym, rozgwieżdżonym niebem. Samą strukturę tych pyłków porównałabym do efektu syrenki. Jak widzicie, naprawdę pięknie one błyszczą, natomiast nie są zbyt grube, więc po nałożeniu topu nie będziemy ich wyczuwać, tylko paznokieć będzie gładki. Pyłek numer 3 ma natomiast zupełnie inną strukturę. Jak widzicie, jest naprawdę gruby. Efekt, który tutaj osiągamy, porównałabym z takim naprawdę dużym efektem Pixel, albo nawet z takimi malusieńkimi plastrami miodu, które opalizują na różne kolory. Osobiście ten efekt mnie nie urzeka, uważam, że przypomina troszeczkę kulę dyskotekową, być może do niektórych stylizacji fajnie by to wyglądało, natomiast osobiście wolę jednak bardziej klasyczne pyłki. 4 również jest takim grubym pyłkiem i tutaj dodam jeszcze, że ten pyłek troszkę ciężko się nakłada, jeżeli chodzi o takie wcieranie, więc lepiej go wklepywać w warstwę dyspersyjną, ponieważ przy wcieraniu mogą się pojawić jakieś dziury i prześwity. Jeżeli natomiast chodzi o sam kolor i efekt, który tutaj osiągnęłam, to moim zdaniem ten jest chyba najgorszy ze wszystkich, które pokazałam Wam do tej pory. Błyszczy się na srebrno, ale jak dla mnie szału nie robi. Zdecydowanie te 2 pierwsze pyłki najbardziej mi się podobają. Przechodzimy teraz do pyłku numer 5, który ma bardzo zbliżony kolor do tej jedyneczki, którą pokazywałam Wam na samym początku. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę, no to ten pyłek jest sporo grubszy, więc również nie do końca mnie urzeka. W przypadku 6 mamy kolorystykę bardzo zbliżoną do numeru 2, więc myślę, że właśnie te drobne pyłki mają tutaj teraz swoje tak jakby lustrzane odbicie, tylko w grubszej wersji. Kolejny pyłek w końcu nam się tutaj troszeczkę wyróżnia, ponieważ nie jest on podobny do żadnego pyłku, który był wcześniej. Tutaj mamy tak właściwie brokat w wersji holo, czyli taki srebrny odcień opalizujący na różne kolory. Osobiście uważam, że efekt jest całkiem ciekawy, natomiast ja nie przesadzałabym na pewno z ilością tego pyłku na paznokciach. Jeżeli natomiast chodzi o pyłek numer 8, to jest on w kolorystyce niemalże identyczny jak 5, tyle że ten jest troszeczkę drobniejszy, więc przyjemniej się z niego korzysta. 9 to ponownie taka gruba wersja pyłku, za którą ja nie przepadam, natomiast kolorystyka jest inna niż w tych wcześniejszych pyłkach. Ale w końcu przechodzimy do 10, która też jest takim drobnym pyłkiem i myślę, że tutaj robi naprawdę fajny efekt. Na białym kolorze wygląda troszeczkę żółto, ale opalizuje na taki naprawdę bardzo ładny, niebieski, chłodny odcień i myślę, że na czerni dzięki temu przypomina nawet troszkę takiego kameleona. Największym zaskoczeniem i po części również rozczarowaniem tego pudełeczka był ten kolorek przedostatni, który po nałożeniu topu dosłownie znika. I myślę, że on po prostu nie nadaje się do takiego standardowego nakładania w roli pyłku, który pokrywamy topem. Ewentualnie myślę, że można by było posypać go na mokro i stworzyć taki efekt szronu, natomiast nakładany taką metodą, z jakiej ja korzystam, jest totalnie niewidoczny. No i dochodzimy już do ostatniego, 12 pyłku z tego pudełeczka, który jest również pyłkiem stosunkowo grubym, ale nie aż tak grubym jak niektóre pyłki z tego zestawienia, więc nakłada się go całkiem w porządku i myślę, że niektórym osobom ten efekt może się naprawdę podobać. Teraz możecie na szybko zobaczyć jeszcze wszystkie przygotowane wzorniczki, no i przechodzimy do kolejnego produktu. Teraz pokażę Wam takie ciekawe akcesorium, które z jednej strony ma gąbeczkę do wykonywania ombre, natomiast z drugiej strony ma taki malusieńki stempelek. Po co ja to kupiłam? Kupiłam to z zamysłem, aby spróbować wcierać tym stempelkiem pyłki, ponieważ jakiś czas temu robiłam Wam filmik właśnie o tym, jak pyłki aplikować i między innymi pokazywałam tam, że takim dużym stemplem naprawdę bardzo ładnie wcierał mi się pyłek holo, więc uznałam, że skoro jest coś takiego malutkiego, to może to być naprawdę fajna i wygodna opcja, no bo wiadomo, że takim dużym stemplem nie do końca wygodnie mi się ten pyłek nakładało, natomiast ten jest naprawdę fajny, tutaj dobrze przylega do paznokcia. No i powiem Wam, że już to przetestowałam i do takich właśnie drobnych pyłków typu kameleon, lustro, chrom i tym podobne, które wcieramy i tworzą taką gładką taflę, naprawdę świetnie się to sprawdza. Do grubszych może tak już niekoniecznie, natomiast do tych drobniusieńkich jest super, więc mogę Wam polecić, ale też dodam, że niebawem pojawi się tutaj na kanale osobny test tego
urządzonka dwustronnego, ponieważ chciałam to pokazać Wam tak bardziej dokładnie, więc tak jak mówię, tam to będzie już w osobnym filmiku, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że do drobnych pyłków naprawdę polecam. W moim ostatnim filmiku paznokciowym krok po kroku pokazywałam Wam między innymi, jak wykonać kwiaty 3D przy pomocy specjalnych gęstych żeli marki Rosalind i są to takie żele w rodzaju plastelinki i ja mam tych plastelinek 7 kolorów, dlatego uznałam, że dzisiaj pokażę Wam wszystkie te kolory po kolei, żebyście mogli zobaczyć, jak się te odcienie prezentują. Żółty kolor, z którego ja korzystałam w swoim zdobieniu, ma numer 461. Kolejny kolor, jak widzicie, jest typowo czarny i jest to numer 451. Kolejny numer jest to 464 i jest to naprawdę bardzo ładna, typowo chłodna zieleń. Ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wzięła sobie koloru różowego, więc jest to numer 446. Kolor, który teraz widzicie, jest to 449, natomiast powiem Wam, że ta czerwień na aukcji wyglądała na o wiele bardziej intensywną i żywą niż jest w rzeczywistości. Ten piękny, chłodny, niebieski odcień jest to numer 454. I ostatnia jest biel, czyli numer 450. Zwrócę Wam tutaj uwagę na to, że producent nie zaznaczył w żaden sposób, jaki kolor żelu znajduje się wewnątrz opakowania, więc ja tutaj sobie zrobiłam takie małe kropeczki na wierzchach, które utwardziłam w lampie i dzięki temu wiem, co mam w środku bez odkręcania, więc Wam również polecam tak zrobić. Kolejny produkt nosi nazwę Nail Foil Gel i jest to po prostu żel, na którym możemy odbijać folie transferowe. Robiłam Wam oczywiście jakiś czas temu filmik na temat transferowania folii, natomiast wtedy jeszcze nie miałam właśnie tego typu produktu, czyli takiego specjalnego żelu. Miałam tylko i wyłącznie takie zwykłe kleje, ale mówiłam Wam też, że one nie do końca się sprawdzają, jeżeli chcemy aplikować sobie tę folię transferową na cały paznokieć. Raczej sprawdza się to tylko w przypadku takich częściowych elementów, a tutaj właśnie jest to produkt, który ma nam się sprawdzać przy przenoszeniu całościowych wzorów na paznokcie i powiem Wam, że przy pierwszych próbach ten żel wypadł całkiem pozytywnie, chociaż zostawały mi gdzieniegdzie takie drobne kropeczki, które się nie odbijały, więc będę musiała jeszcze popróbować, potestować ten produkt i jeżeli opracuję jakąś idealną technikę do używania właśnie tego produktu, no to na pewno dam Wam znać. No i teraz pokażę Wam kolejne pudełeczko, w którym znajduje się 12 przegródek z pyłkami, natomiast w tym przypadku test tych pyłków będzie troszkę szybszy, ponieważ one wszystkie są tak naprawdę takie same. Tutaj mamy coś w rodzaju takiego efektu broken glass, rozbitego szkła, więc metoda aplikacji nie będzie się tutaj w żaden sposób różniła, wszystkie będę nakładała dokładnie tak samo, no i nie ma co gadać, pokażę Wam po prostu, jak to się prezentuje. Jak widzicie, ja tutaj do nakładania tych pyłków używam takiego specjalnego, roztrzepanego pędzelka, ponieważ tak mi było wygodnie. Oczywiście możemy aplikować tego typu pyłki tylko i wyłącznie na część paznokcia, żeby stworzyć sobie taki ciekawy element błyszczący, albo możemy aplikować na całość. I ja oczywiście wszystkie te pyłki nakładałam na warstwę dyspersyjną topu hybrydowego i później przykryłam kolejną warstwą topu. Powiem Wam, że w rzeczywistości te pyłki wcale się aż tak bardzo od siebie nie różnią. Wyróżnia nam się tutaj kilka takich jakby głównych kolorów, czyli niektóre opalizują troszkę bardziej na zielono, niektóre troszkę bardziej na niebiesko lub na różowo, natomiast są do siebie mimo wszystko dość podobne, więc tutaj raczej zbyt wielkich różnic nie będziecie widzieli, natomiast powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie te płatki opalizują, ponieważ one są w takim troszeczkę klimacie holo, czyli właśnie mienią się na różne kolory tęczy. Jakiś czas temu wpadłam w fazę kupowania różnokolorowych cyrkoni na AliExpress i tutaj właśnie mam takie dwa dosyć spore opakowania, ponieważ każde z tych opakowań ma 6 przegródek i każda ta przegródka zawiera cyrkonie o innej wielkości. Jest to dokładnie ten sam kolor, tyle że mamy posegregowane te cyrkonie od najmniejszych do największych. Jeżeli chodzi o rozmiary, to jak widzicie, ja sobie tutaj podpisałam na folijkach według tego, co było podane na aukcji, czyli najmniejszy rozmiar jest to SS4, a największy SS16.
Cyrkonie, które tutaj widzicie, noszą nazwę Blue Flame i jest to właśnie taki kolor niebieski, który opalizuje na różowo czy też fioletowo i powiem Wam, że wyglądają naprawdę pięknie, prześlicznie błyszczą i są to cyrkonie naprawdę bardzo dobrej jakości, szklane, które nie będą nam się wycierały i robiły brzydkie podczas noszenia. Zdecydowałam się również na odcień o nazwie Red Flame i w tym przypadku jest to kolor czerwony, natomiast powiem Wam szczerze, że miałam taką nadzieję i tak mi się wydawało po zdjęciach na aukcji, że one będą troszeczkę bardziej na żółto opalizowały, a w tym przypadku ten drugi odcień, który widać tak jakby poza tym czerwono-różowym, jest to kolor zielony, więc nie do końca mimo wszystko te cyrkonie są takie, jakie sądziłam, że będą, ale i tak wyglądają całkiem ładnie. Na szybko pokażę Wam, jak się będą prezentowały tego typu cyrkonie nałożone na wzornik. Jak widzicie, tutaj właśnie ten odcień Blue Flame pięknie opalizuje, naprawdę ślicznie błyszczą te kryształki, więc zdecydowanie polecam. Jak widzicie, zamówiłam sobie również cyrkonie w takim pudełeczku z przegródkami, natomiast jeden z tych kolorów, który tutaj zamówiłam, jest bardzo podobny do tego, który przed chwilą Wam pokazywałam o nazwie Red Flame, dlatego uznałam, że zrobię taki jakby test i nałożę na połówkę wzornika te cyrkonie z pudełeczka, a na drugą połówkę te cyrkonie z tego woreczka z 6 przegródkami, ponieważ powiem Wam, że ja już na pierwszy rzut oka widzę, że te cyrkonie się od siebie różnią. Te w pudełeczku są troszeczkę gorszej jakości i tutaj mam wrażenie, że ten kolor jest tak jakby nałożony na cyrkonię, natomiast jeżeli chodzi o te cyrkonie, które są w tym woreczku, no to widać, że to jest taka prawdziwa szklana cyrkonia i kolor jest tak jakby tam w środku, pod spodem. Osoby, które często skorzystają z cyrkonii, powinny się domyślić, co mam na myśli, bo szczerze mówiąc nie wiem, jak inaczej mam to wyjaśnić. Natomiast tak jak mówię, no ja widzę, że te z pudełeczka z przegródkami są troszkę gorszej jakości, chociaż tutaj na tym tipsie po nałożeniu tak naprawdę nie widać tej różnicy zbyt dużej. Może odrobinkę faktycznie te z pudełeczka słabiej błyszczą, ale nie jest to jakaś ogromna różnica. I teraz pokażę Wam jeszcze kilka produktów, których de facto już w tym momencie nie mam tutaj u siebie, ponieważ nie zamawiałam ich dla siebie, tylko dla znajomej, która się zajmuje paznokciami i były to produkty do stemplowania, ponieważ ona nigdy stempli nie robiła, to też stwierdziła, że fajnie będzie, jeżeli ja to przetestuję i powiem jej, czy te płytki są dobrej jakości, czy to wszystko się dobrze odbija i dobrze działa, więc ja to przetestowałam i dlatego teraz pokażę Wam, co dla niej zamówiłam i jak to się sprawdza. Pierwszy będzie organizer na płytki do stempli. Jak widzicie, on jest taki troszeczkę holograficzny, ponieważ również opalizuje nam tutaj pomiędzy kolorem niebieskim a fioletowym, w zależności od tego, jak światło na niego pada. Jest to organizer marki R-Sugar i on kosztował około $14. Organizer jest oczywiście zamykany na suwaczek i w środku mamy miejsca na płytki kwadratowe, okrągłe, ewentualnie ośmiokątne oraz na takie standardowe, prostokątne. Drobnym minusikiem jest to, co teraz próbuję Wam pokazać, czyli fakt, że ten organizer się tak jakby nie otwiera do końca i sam się troszeczkę zamyka. Domyślam się, że po jakimś czasie być może on się troszkę bardziej wyrobi, te płytki go docisną i może wtedy się będzie łatwiej otwierał. Natomiast teraz jeszcze możecie zobaczyć porównanie z tym moim organizerem z Born Pretty, który otwiera się troszeczkę lepiej. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja już nie pamiętam, czy na początku też nie było jakiegoś problemu z tym otwieraniem, więc tutaj nie będę się na ten temat wypowiadać, ale muszę tutaj zwrócić uwagę na fakt, że w moim organizerze płytki te prostokątne, długie wyjmuje się tak jakby do boku i jest to bardzo niewygodne, kiedy już mamy dużo płytek w organizerze, natomiast w tym organizerze, który kupiłam znajomej, płytki wyjmuje się do góry i moim zdaniem to jest o wiele lepsza i wygodniejsza opcja. No i skoro jest organizer, to oczywiście muszą być też płytki do stempli.
Tutaj pokażę Wam kilka płytek, które zamówiłam z jednej aukcji, czyli to jest po prostu jeden ten sam producent. Płytki oczywiście przychodzą nam przykryte folią, którą musimy zerwać przed stemplowaniem. To jest po prostu folia zabezpieczająca przed rysowaniem. No i teraz możecie zobaczyć po prostu zbliżenia tych wszystkich płytek, które jej zamówiłam, a później przejdziemy sobie do ich testowania. Test postanowiłam wykonać moim ulubionym lakierem do stempli, czyli czarnym kolorem z Cats. A jeżeli chodzi o stempel, to jest to stempelek podwójny, który jest identyczny jak ten, z którego ja korzystam, który jest moim ulubieńcem. Natomiast to jest właśnie stempelek nowy, który zamówiłam dla tej znajomej, dla której zamawiałam te wszystkie produkty. Jeżeli chodzi o jakość tej płytki do stempli, to ja bym powiedziała, że jest całkiem w porządku, natomiast bardzo drobne linie czy też kropeczki czasem nie chcą się aż tak idealnie odbijać, więc grubsze linie jak najbardziej, natomiast te wszystkie takie bardzo drobniusieńkie wzorki mogą czasem sprawiać problem, jeżeli nie macie zbyt dużej wprawy w stemplowaniu. Dodam jeszcze tylko, że same stemple są identyczne, natomiast mam wrażenie, że ten mój wcześniejszy ma odrobinkę bardziej klejącą gumę, natomiast ta różnica jest naprawdę minimalna i w trakcie samego korzystania ze stempla ja różnicy nie widzę. No i na dzisiaj to już będzie wszystko, co miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie klikajcie łapeczki w górę, bo dzięki temu też YouTube pokazuje ten filmik kolejnym osobom i po prostu pomagacie mi w taki sposób, że docieram też do nowych osób. Tak więc z góry dziękuję. No i dziękuję Wam też za oglądanie tego dzisiejszego filmu. Będziemy już kończyć, tak więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!